Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ten sweter. W zasadzie to może być sukienka, tunika, w zależności od tego, jak sobie zaplanujecie. Oczywiście cechą charakterystyczną tego swetra jest ten piękny, duży kobiecy dekolt. Tak on wygląda. Ten dekolt oczywiście bardzo łatwo można sobie dostosować pod swój rozmiar, a nawet do środka można włożyć gumkę, jeśli uznacie, że na przykład Wam opadł. Chociaż dekolt jest elastyczny, jest robiony podwójnie na zakładkę do środka, żeby ładnie wyglądał. Myślę, że naprawdę warto zrobić ten sweter, chociażby dla tego dekoltu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak on ostatecznie będzie wyglądał, czy będzie sukienką, czy będzie tuniką, to oczywiście zależy od tego, jaki długi sobie zrobicie. No ja zrobiłam sobie długi, taki powiedzmy właśnie a la sukienka, żeby mogła sobie na przykład właśnie tak jak widzicie na zdjęciach mieć też do niego pasek na środku, bądź też jeżeli nie chcecie takiej sukienki, można zrobić krótszy, bądź nawet dłuższy, ale podwijać i tak jak widzieliście na zdjęciach również nosić jako sweter. Więc taki oto krój, jeszcze go nie było takiego na kanale, miałam zrobić sukienkę letnią, ale wyszła zimowa, natomiast oczywiście całkiem spokojnie taki rodzaj swetra można sobie zrobić jakiś sweter letni, wiosenny, używając po prostu innej włóczki. Do zrobienia tego swetra użyłam włóczki firmy Drops Alpaka, jest to 100% alpaki i 50 gramów ma 167 metrów. Jeśli nie lubicie swetrów z alpaką, bo Was gryzą, można oczywiście użyć innej włóczki, na przykład Drops Baby Merino. Też jest również cienka, więc wydaje mi się, że powinno wejść fajnie. Natomiast oczywiście, jeśli nie macie takich włóczek, możecie używać innych. Ja tylko doradzam, żeby używać cienkich włóczek, ponieważ tworzymy wzór, który fajnie by było, gdyby nie był za gruby. Wzór jest lekko ażurowy, on tworzy takie supełki. Tutaj w tym kolorku nie bardzo widać wzór, natomiast ja pokazuję Wam na próbce i próbka już zupełnie inaczej wygląda, ponieważ zrobiłam ją w kolorze białym. I w kolorze białym wygląda tak, bardzo ładnie i schludnie. Natomiast ja mam taki kolor, który po prostu ma dużo różnych, mnóstwo wystających niteczek, więc on po prostu się tutaj tak jak gdyby zgubił. Został sweter również wyprany, więc tak wygląda też po wypraniu. Natomiast oczywiście każda inna włóczka może dać zupełnie inny efekt. Po prostu trzeba zrobić próbkę i sprawdzić, czy Wam się podoba. Ja jeszcze tego wzoru nie pokazywałam, więc warto chociażby zrobić próbkę i zaplanować swój sweterek. Wszystkie dane na temat włóczki, szydełka zostawię w opisie na dole. Bardzo zachęcam tam spojrzeć, ponieważ zostawiam również 2 linki do sklepu, gdzie można kupić taką włóczkę. Są to linki afiliacyjne, które po prostu wspierają moją twórczość, więc mam nadzieję, że klikając i kupując wspomożecie mój kanał. Także oczywiście serdecznie dziękuję. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten sweter, to pamiętajcie, że zawsze możecie też go zmodyfikować, na przykład robiąc krótszy, dłuższy, dodając ściągacze. Ja pokazuję Wam moją wersję, ale oczywiście Wy też możecie zaplanować swoją. Jeśli chodzi o wymiary, to standardowo szerokość 50 cm, no i długość taka, jaka Wam odpowiada. Jeśli chodzi o konstrukcję, konstrukcja jest bardzo prosta. Praktycznie robimy część do pach cały czas w okrążeniu. Robimy osobno panel środkowy, osobno rękawy, cały czas naokoło. Dopiero łączymy je tutaj na górze, czyli my robimy wszystko jak gdyby od dołu. I gdy dojdziemy do pach, łączymy wszystko ze sobą na górze i również przerabiamy na prosto, więc w ogóle nie ma żadnych zmniejszeń. Dopiero górę ściąga nam ten ściągacz. On, gdy w trakcie robienia, wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ może się tutaj lekko marszczeć, ze względu na to, że my ściągamy cały ten sweterek. On na początku może być szeroki tutaj, zresztą sami zauważycie, ja pokazuję, a dopiero po praniu i po ściągnięciu ładnie się wyprostowuje. Chociaż tak jak mówię, to przy tej włóczce, nie wiem jak przy innej, natomiast tak wygląda efekt końcowy po wypraniu tego sweterka, tej włóczki. Oczywiście ja doradzam zrobić zawsze próbkę, wyprać ją i sprawdzić, jak zachowuje się włóczka i czy Wam się po prostu podoba ten rodzaj sweterka. Mam nadzieję, że Was zachęcę do spróbowania, do zrobienia. Sweterek jest naprawdę bardzo prosty, nie wymaga jakichś większych trudności. Wykonujemy w zasadzie tylko 2 wzory, nie robimy żadnych zmniejszeń. Na początku ustalamy już sobie szerokość zarówno panelu środkowego, jak i rękawów. Później już tylko połączenie i wykonanie w taki sam sposób właśnie tego ściągacza. Natomiast tak jak jeszcze wcześniej wspominałam, do ściągacza można zakupić szeroką gumkę, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę tunel, można
wstawić do środka, jeśli się okaże, że na przykład wolicie, żeby tutaj więcej Wam ściągała ta robótka. Oczywiście ten sweter jest przeznaczony do noszenia na jakiś top z długim rękawem, na podkoszulek, ponieważ wiadomo, mamy tutaj dosyć odsłonięty dekolt, więc tak samo i jeżeli jest to sweter zimowy, to na gołe ciało mogło być za zimno. Natomiast ja planuję zrobić jeszcze taką na pewno wersję letnią z podobnym wzorem, z podobnym wykończeniem, więc na pewno jeszcze się pojawi taki sposób, żeby Wam pokazać, jakby wyglądała wersja letnia. Ale to jeszcze przed nami zima, więc na razie porobię zimowe rzeczy. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Proszę zostawcie komentarz, ponieważ pomaga mi to osiągnąć lepsze zasięgi i wspiera kanał. Każdy Was komentarz jest bardzo mile widziany, na każdy staram się odpisywać, każda łapka w górę się liczy, także bardzo Wam dziękuję i zapraszam na ciąg dalszy. Aby zrobić sobie taki sweter, oczywiście zaczynamy od próbki. Pokażę Wam na małej próbce, jak będzie wyglądał wzór. Wy później będziecie mogli bardzo łatwo obliczyć liczbę oczek potrzebną do nabrania, aby uzyskać odpowiednią szerokość na rękawach oraz panelu środkowym. Także serdecznie zachęcam do zrobienia próbki. Robimy sobie pętelkę podstawową i nabieramy parzystą liczbę oczek. Ja nabiorę 20 oczek łańcuszka, możecie oczywiście nabrać więcej, wtedy próbka będzie bardziej miarodajna. Ja chcę tylko pokazać wzór, więc żeby było szybciej, nabiorę 20 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam już nabrane 20 oczek łańcuszka. Robię jeszcze jedno oczko dodatkowe i jako oczko brzegowe nie wliczane do wzoru. I zaczynam od drugiego oczka od szydełka, czyli to jest brzegowe, od tego zaczynam. Nie łączę teraz okrążenia, ponieważ jest mi tak ciężej pracować. Oczywiście ten łańcuszek przy panelu środkowym będzie długi i trzeba uważać, żeby się nie pozakręcał, dlatego ja polecam łączyć łańcuszek po zrobieniu pierwszego rzędu, więc zajmiemy się teraz pierwszym rzędem. Odwracam łańcuszek w taki sposób, aby była widoczna środkowa, tylna pętelka od tego łańcuszka i będę pracowała pobierając tą pętelkę. W pierwszym rzędzie wykonujemy półsłupki nawijane, czyli robimy narzut, wbijam się w drugie oczko od łańcuszka, w tylną pętelkę bądź środkową, przekładam włóczkę, pobieram i przekładam przez 3 pętelki, czyli są to oczka półsłupki nawijane bądź półsłupki z narzutem. Oczywiście znaczymy pierwszą pętelkę, wpinamy znacznik i dalej wykonujemy do końca rzędu półsłupki nawijane, czyli znowu wbijam się w pętelkę, przeciągam włóczkę, pobieram, przeciągam przez 3 i tak cały czas do końca. Jest to pierwszy początkowy rząd, który wygląda trochę inaczej, ale dzięki temu łatwiej nam będzie zacząć robótkę. Półsłupki powinny być luźne, starajmy się mocno nie zaciskać, ponieważ cały wzór jest lekko ażurowy, więc żeby zbyt mocno nie zacisnąć pierwszego rzędu, ważne, żeby wykonać go w miarę luźno. Dobrze, zrobię do końca. Już prawie zrobiłam, zostało mi tutaj ostatnie oczko, ostatnia pętelka. W tym miejscu robię półsłupek. I mamy zrobiony rząd pierwszy i teraz jest czas, żeby połączyć sobie początek z końcem. Czyli układamy tak, żeby półsłupki, te, które wykonywaliśmy tutaj, były od zewnętrznej strony, czyli tutaj, żeby były widoczne. Natomiast lewa strona jest w środku. Czyli układamy łańcuszek w taki sposób i oczywiście sprawdzamy, żeby nie był nigdzie poskręcany. Wypinam już znacznik. Jednocześnie patrzę, które to jest oczko. Teraz zmniejszam to tutaj na szydełku. Wkładam szydełko w to ostatnie oczko. Teraz pierwsze. Przeciągam włóczkę przez to oczko i przeciągam przez to, co miałam na szydełku. I mamy połączone pierwsze okrążenie. Na razie zaznaczę sobie tutaj tą pętelkę. Natomiast ja, co jeszcze tutaj robię, to wyciągam sobie troszeczkę pętelkę, żeby mi nie uciekła i również połączę sobie tutaj na dole, czyli tak, wybieram sobie pętelkę pierwszą
od tego półsłupka. Tu jest taka mniejsza, ponieważ to było oczko brzegowe, ale bierzemy tą większą tutaj. I również przekładamy sobie tutaj ten sznureczek przez to oczko w taki sposób. I robiąc oczko ścisłe, zamykamy okrążenie. W ten sposób mamy bardzo ładne, równe połączenie i mam nadzieję, że jest to pomocne i lepiej wykonać wtedy takie zamknięcie. Dobrze, przechodzimy już do wzoru głównego, a wzór główny będzie bardzo prosty, ponieważ będziemy również wykonywać półsłupki z narzutem, półsłupki nawijane, ale tym razem bez narzutu, ponieważ narzut będziemy pobierać z poprzedniego oczka. Wyjątkowo teraz robię narzut, ponieważ muszę rozpocząć okrążenie, ale to jest ostatni raz, kiedy robię narzut. Dosłownie robię narzut i wbijam się jeszcze raz w to same oczko, co było łączeniowe. Czyli zobaczcie, tu mam takie malutkie, to było łączeniowe, a wbiję się tutaj obok tego łączeniowego. To jest tak naprawdę jedno oczko. To łączenie i to tutaj stanowi jedno oczko. Zobaczcie, tutaj przeciągnę i zrobię półsłupek. Jeszcze raz, nie chcę przejść. Czasami tak bywa, czyli narzut. Wbijam się w oczko i robię półsłupek. I mamy. Teraz wypinam sobie ten znacznik i wpinam sobie w tę pierwszą pętelkę. Natomiast pamiętajcie, że ta mała pętelka jest tylko oczkiem łączeniowym i nie jest liczana do wzoru. Czyli pierwszą pętelką, którą zrobiliśmy, jest tutaj, a ostatnią jest dosłownie tutaj, czyli nie liczymy tej środkowej. Równocześnie widać, że do tej pętelki mamy półsłupek, a do łączeniowego oczka nie mamy nic. Dobrze, i przechodzimy już do wzoru głównego. Tak jak wspominałam, nie robimy narzutu, tylko jeszcze raz wkładam szydełko dosłownie w to samo miejsce, tu gdzie przed chwilą zrobiłam półsłupek. Wkładam szydełko, przeciągam włóczkę tutaj pod oczkiem i teraz wbijam się w kolejne oczko, czyli w drugie, które bym właśnie robiła. Znowu przeciągam. Dalej mam 3 pętelki na szydełku, czyli podobnie jak przy półsłupkach i robię narzut na szydełko i przekładam przez 3. Czyli będą to półsłupki, ale będą zupełnie inaczej robione i będą też tworzyły zupełnie inny ściek. Zresztą sami zobaczycie za chwilkę. I znowu, żeby zrobić trzecie oczko, wbijam się z powrotem w drugie, czyli dosłownie przed chwilą te, które zrobiłam. Przeciągam włóczkę, wbijam się w trzecie, przeciągam włóczkę, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę i przeciągam przez 3. I znowu to samo. Znowu w te, które pracowałam, tym razem robię czwarte, więc wbijam się w czwarte, pobieram włóczkę i przeciągam przez 3. Różnica jest tylko taka, żeby zrobić 3 pętelki na szydełku, które robiliśmy przy półsłupku, po prostu zamiast zrobić narzutu, wbijamy się w poprzednie oczko, które przed chwilą zrobiliśmy, stąd przeciągamy włóczkę, natomiast w docelowym oczku wbijam się i pobieram włóczkę. Dzięki temu mam 3 pętelki i znowu przeciągam włóczkę. Naprawdę jest to bardzo prosty i bardzo szybko wykonujący wzór i też daje bardzo ładny efekt. I teraz troszeczkę szybciej przerobię tutaj cały rząd, żeby pokazać Wam, jak będzie wyglądało tutaj na początku. I przerobiłam już prawie całe okrążenie. Zatrzymałam się w ostatnim oczku tutaj. Zobaczcie, tak jak Wam wcześniej pokazywałam, mam zaznaczone pierwsze oczko, mam tutaj małą pętelkę łączeniową i mam tutaj ostatnie oczko. I to właśnie muszę przerobić, czyli wbijam się w przedostatnie, żeby pobrać pętelkę, wbijam się w ostatnie i robię mój wzór. I teraz, słuchajcie, wyrzucamy znacznik, dosłownie nie będzie nam już potrzebny, ponieważ wykonujemy wzór dookoła, bez łączenia okrążeń. Po prostu przejdziemy bardzo ładnie od razu do tego oczka. Czyli tak, pomijamy to małe, które de facto już jest bardzo mało widoczne. Od razu wbijam się w ostatnie tutaj to oczko, czyli to, które przed chwilą zrobiłam i od razu wbijam się również w to pierwsze oczko, to, w którym miałam znacznik. Mam 3 pętelki i przekładam. I w taki sposób mamy już połączone ze sobą okrążenia, mamy wyrównany ładnie wzór. Możemy teraz dookoła pracować i tworzyć dosłownie ten sam ściek. Zobaczcie, w poprzednie oczko, w kolejne i przekładam. I teraz już widać, jaki powstaje wzór.
zupełnie inny niż same półsłupki, które były tutaj na dole. Teraz mamy właśnie takie supełki, pętelki. Cały czas wykonujemy tak samo. Pamiętajcie tylko, żeby pobrać włóczko z poprzedniego oczka i w kolejnym również przeciągnąć i przeciągnąć przez 3 pętelki. Jeszcze raz dojdę z Wami do kolejnego okrążenia, żeby pokazać Wam, że tutaj mamy bardzo płynne przejście. Już nie musimy sprawdzać, gdzie jest oczko początkowe, gdzie jest końcowe. Wszystko ładnie się ułożyło. I właśnie, tu jestem na początku, nie wpinam znacznika, ponieważ ta końcówka włóczki będzie mi zawsze przypominała, że w tym rzędzie, pionowym rzędzie było mniej więcej początek i tak też będę traktowała tutaj tą część. I zobaczcie, cały czas przechodzę tak samo, już nie ma oczka łączeniowego, więc po kolei robimy wszystkie pętelki dookoła. W taki sposób. Oczywiście próbkę należy wykonać nieco wyższą i nieco szerszą, ponieważ wtedy będzie bardziej miarodajna. Ja już mam kolejną próbkę. Tak wygląda ta próbka, która została wykonana wyżej. Tak wygląda wzór w przybliżeniu i tak też wygląda wzór w kolorze białym. Jest bardziej widoczny, ma takie pełniejsze te supełki niż w tym moim swetrze, który ma mnóstwo wystających kolorowych nitek. One tak naprawdę wszystkie się tak, można powiedzieć, zlały, ale jest to oczywiście też atut i to bardzo ładnie wygląda. Dobrze, słuchajcie, taką próbkę należy oczywiście wyprać i wysuszyć i dopiero po wysuszeniu zmierzyć i obliczyć liczbę oczek. A już Wam pokazuję, jak to zrobić. Powiedzmy, że to jest moja próbka, powinna być większa, ale ja chcę tylko pokazać sposób liczenia, więc tak, w sumie w okrążeniach miałam 20 oczek, więc na płasko to będzie połowa, czyli 10 oczek. I te 10 oczek daje mi, powiedzmy, żeby zaokrąglić już 7 cm. Oczywiście mierzymy tutaj wysoko, nie tutaj, ponieważ tu może być trochę węziej. Chodzi nam o to, żeby uzyskać docelową szerokość. Więc tak, zapisujemy w taki sposób. 10 oczek dało mi 7 cm, więc ile oczek da mi tyle centymetrów, ile potrzebujecie w obwodzie Waszego swetra. Czyli liczymy cały obwód Waszego swetra. Na przykład na płasko potrzebuję 50, to w całym obwodzie potrzebuję 100. Więc zapisuję 100 cm pod centymetrami. Tutaj się musi zgadzać jednostka. Szukana liczba to jest oczywiście liczba oczek. I korzystamy z metody matematycznej. Bardzo szybko matematyka. Mnożymy 10 razy 100, czyli na krzyż, jest to metoda krzyżowa, a później to wszystko dzielimy przez 7. I gdy najpierw przemnożycie ze sobą te liczby, a później podzielicie przez tą 7, wyjdzie Wam szukana liczba, którą musicie nabrać, żeby uzyskać daną szerokość, którą wpisaliście tutaj. Pamiętajcie, żeby liczbę zaokrąglić oczywiście do całkowitej i parzystej. Parzysta liczba oczek jest potrzebna po to, że będziemy doczepiać rękawy i musimy sobie wydzielić panel przedni i tylny, żeby były równe. Nie może nam zostać nieparzysta liczba na panelu przednim, a parzysta na tylnym, dlatego ja zawsze polecam parzystą liczbę oczek. I teraz przechodzimy dalej. Kiedy już ustalicie sobie potrzebną liczbę oczek zarówno na rękawy, jak i na panel, oczywiście musimy wykonać 2 rękawy, dokładnie takie same, i panel środkowy. Pamiętajcie, że wykonujemy na wysokość mniej więcej do pachy, ponieważ ta część, która będzie stanowiła wysokość swetra do pachy, tutaj od pachy w dół, jest już taką naprawdę Waszą docelową wysokością od pachy w dół. Pamiętajcie, że jeżeli wprowadzacie jakieś zmiany, na przykład ściągacz, to żebyście jeszcze uwzględnili sobie wysokość ściągacza. Także tak. Na początek oczywiście mamy do zrobienia sporo oczek, musimy wykonać panel. Ja już jestem z robotą do przodu, ponieważ jak zwykle muszę być wcześniej przygotowana, więc przerobiłam sobie już moje rękawy. Na rękawy nabrałam 54 oczka, natomiast na panel środkowy i tylny w sumie miałam 160 oczek, ale oczywiście to jest kwestia indywidualna i już pokazałam, jak możecie sobie to zrobić. Rękawy zamykamy. Zamykamy mniej więcej w tej samej pozycji, co zaczynaliśmy, idąc mniej więcej w tym tutaj ciągiem pionowym. Kończymy tutaj oczkiem ścisłym. Oczywiście mamy tutaj różnicę wysokości, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ tego w ogóle nie będzie widać. Natomiast zostawiamy włóczkę dla panelu środkowego, ponieważ będziemy sobie właśnie pracować dalej, łącząc rękawy.
Ale żeby połączyć rękawy, musimy sobie najpierw zaznaczyć w odpowiednich miejscach znaczniki. Czyli tak jak wcześniej Wam wspominałam, to jest powiedzmy przekrój z góry panelu środkowego, to jest ten duży panel i musimy sobie wyznaczyć 4 punkty. To są punkty, w których doczepimy sobie rękawy. Coś takiego. Wyszło jakieś jajko, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Na cały ten tutaj panel środkowy miałam 160 oczek, czyli liczba parzysta. Potrzebujemy 4 punkty, więc odejmujemy 4, to jest 156. I teraz te 156 to są te oczka na panel przedni i panel tylny, ale oczywiście też musimy podzielić na pół, czyli podzielimy na 2 i u mnie to wychodzi po 78 oczek, czyli robimy tak, 78 oczek panel przedni, pierwszy znacznik, zaraz za nim drugi znacznik, potem 78 oczek panel tylni, trzeci znacznik i zaraz za nim czwarty znacznik. W pierwszym znaczniku doczepimy rękaw, przerobimy rękaw, w drugim znaczniku doczepimy drugą część rękawa, przerobimy panel tylny i analogicznie zrobimy to samo z rękawem drugim. Wy oczywiście zamieńcie liczbę tą, którą macie tutaj, którą macie rzeczywistą nabraną na panel, ale zróbcie w bardzo podobny sposób, czyli odejmijcie 4, później to, co Wam wyszło, podzielcie przez 2 i w taki sam sposób musicie sobie wpiąć znaczniki. I ja już sobie przygotowałam moje znaczniki, czyli od momentu, w którym mam włóczkę, w kolejnym oczku wpięłam znacznik jako pierwszy punkt tutaj, drugi punkt tutaj, odliczyłam 78 oczek, wpięłam trzeci i czwarty punkt, znacznik i znowu 78 oczek. I tak przygotowany panel mamy do wpięcia rękawów. Oczywiście ja nie powiedziałam, ale rękawy muszą być o docelowej szerokości w najszerszym miejscu, w którym macie rękę, ponieważ rękawy nie są ani zwężane, ani rozszerzane, więc muszą Wam luźno wchodzić na rękę, ale niezbyt luźno, ponieważ wtedy będziecie mieć większe marszczenia przy szyi. Ma być po prostu tak mniej więcej, żeby nie było zbyt szeroki ten rękaw. Tak samo oczywiście ze sweterkiem, z dolną częścią ma być w miarę luźno, ale też nie za luźno. Ok. Czyli tak, zaczynamy od pierwszego miejsca, tutaj gdzie mamy wpięty znacznik, już pokazuję, jak to zrobić. Jestem w pierwszym punkcie, wypinam znacznik i przerabiam sobie ten punkt po prostu naszym wzorem, w taki sposób. Natomiast przybliżam sobie teraz rękaw, oczywiście sprawdzamy, żeby rękaw był górną częścią, tu gdzie zakończyliście, można się pomylić, mi się to już zdarzyło, więc pamiętajcie, żeby zobaczyć, gdzie jest górna część, a górna część jest tutaj, tu jest różnica poziomów. Mnie interesuje oczko, które bym robiła następne, czyli dokładnie to. Popatrzcie sobie, które oczko jest zajęte, a zajęte jest to, ciągnie się tutaj nitka, więc wybieramy następne wolne oczko, czyli dokładnie to. I teraz łączenie polega na tym, żeby dosłownie zrobić to samo, co robicie w okrążeniach, czyli jeszcze raz wpinam się w to same oczko, wkładam szydełko i przeciągam włóczkę, przytrzymuję sobie tutaj, żeby mi zbyt luźno się nie wyciągnęła włóczka i również szydełko wkładam w to oczko, które wcześniej Wam wspominałam, czyli pierwsze wolne z następnego, z tego niższego rzędu. Dokładnie sobie trzeba popatrzeć i sprawdzić. To jest to, więc również wkładam szydełko, przeciągam włóczkę i również robię tutaj mój ściek. Mamy połączone tą pierwszą taką część i teraz musimy przerobić po prostu ten rękaw do ostatniego oczka. Czyli tutaj bez zmian cały czas robimy ten sam wzór. Dojdę do ostatniego oczka na rękawie i jeszcze raz pokażę to łączenie. I przerobiłam sobie mój rękaw i teraz będziemy, czyli jestem w drugim punkcie, będziemy zaczepiać rękaw o panel tylny. Czyli robimy dokładnie to samo. Przerabiamy aż do końca wszystkie oczka, czyli tu jest to oczko, które było wyżej. Je również muszę przerobić dokładnie w taki sam sposób. Jeszcze raz. Natomiast teraz będziemy zaczepiać tutaj w drugi znacznik. Czyli robimy tak. Znowu wbijam się w ostatnie oczko, pobieram włóczkę. Tym razem wbijam się w oczko, w którym miałam znacznik. Właśnie bardzo dobrze jest mieć te znaczniki, ponieważ
Jak widzicie, czasami może być problem z odróżnieniem oczka, które to było, dlatego polecam sobie naprawdę zaznaczyć, a nawet nie wyciągać znacznika i robić ze znacznikiem. One są szerokie, więc powinno łatwo szydełko wejść. I łączymy. I mamy połączone. Można już znacznik usunąć. I wykonujemy dalej, tym razem plecy, czyli ponownie wbijam się w to samo oczko i w następne. I tak samo musimy zrobić z drugim rękawem. I jeszcze przerobię te plecy i jeszcze raz pokażę drugi rękaw. Dobrze, przerobiłam sobie tą część, czyli plecy i doszłam do trzeciego punktu i również czwartego, ale pomiędzy trzecim i czwartym będziemy doszywać rękaw, można tak powiedzieć. Znowu bierzemy rękaw, który oczywiście musi być tutaj górą, tu gdzie kończyliśmy, czyli patrzymy, gdzie mniej więcej tutaj mamy, tu mam pętelkę, która jest kolejną pętelką do przerobienia, ta pusta. I tutaj będziemy o tą pętelkę znowu zaczepiać rękaw. Czyli tak, wypinam trzeci znacznik i w nim również tworzę mój wzór. Znowu jeszcze raz wkładam szydełko, pobieram włóczkę, przytrzymuję sobie tutaj i również wkładam szydełko w te oczko najniższe. Pierwsze najniższe oczko. Wolne oczywiście. Trzeba dobrze sprawdzić, które to jest oczko, żebyśmy się nie pomylili. Tu jest zaciągnięta pętelka, więc wybieram sobie to oczko. Tutaj. I również przekładam tutaj włóczkę. Tylko muszę przełożyć nie końcówkę, tylko tą. W taki sposób i mam połączone. I znowu przerabiam rękaw i dojdę do czwartego punktu. Dobrze, przerobiłam sobie rękaw. Ja wiem, że na razie niewiele widać, ale za chwilkę po połączeniu rękawu wszystko Wam pokażę, jak to wygląda. Natomiast skupiamy się teraz na połączeniu już ostatniego punktu, czyli wykonuję tutaj ostatnie oczko. Ponownie się tutaj wbijam i pobieram włóczkę. Wbijam się tutaj w oczku, w którym mam znacznik. Przeciągam włóczkę i przekładam przez 3. I jest. Mamy połączone rękawy. I teraz dochodzimy z powrotem do początku naszego swetra. A oczywiście początek swetra warto sobie zaznaczyć albo po prostu pamiętać, że początkiem swetra jest miejsce, w którym po prostu od tej strony macie sznureczek wystający. Ale dla ułatwienia, żeby wiedzieć, ile tych okrążeń i gdzie skończyć, ja czasami wpinam sobie w losowym miejscu, dosłownie gdzieś tutaj na początku, gdziekolwiek znacznik, żebym wiedziała, że tu jest mój początek i tutaj mniej więcej muszę skończyć. Natomiast dojdę do tego momentu i za chwilkę powiem Wam, co dalej. A tak już wygląda sweter po przyczepieniu rękawów. Nie dam rady wszystkiego Wam pokazać, ale mniej więcej tak to wygląda. Z jednej strony i z drugiej strony mamy przyczepione rękawy. Oczywiście tutaj może powstać Wam lekka dziura, ale wystarczy włóczką, którą mieliście troszeczkę końcówki z rękawa, po prostu zszyć sobie tą część. Oczywiście można to zrobić później, można teraz. Ja zrobię to później. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I teraz tak. Ten znacznik będzie mi wyznaczał początek okrążenia, jak również od tego momentu będę liczyła sobie wysokość tutaj tych okrążeń. Czyli tak, wpinam sobie znacznik tutaj pomiędzy, powiedzmy w ten supełek, żebym wiedziała, które okrążenie jest jako pierwsze i od którego momentu liczyć sobie centymetrem i jaką wysokość zrobić całościowo sweter. Słuchajcie, teraz jest sytuacja bardzo prosta, ponieważ pracujemy w okrążeniach cały czas dookoła, tak samo, bez żadnych zmniejszeń. Zwiększyła się tylko liczba oczek, ponieważ doczepiliśmy rękawy. Czyli ja na panelu miałam 160, na rękawie jednym 54 i na drugim 54, czyli łącznie mam 268. I teraz pracuję sobie dookoła, wykonując 268 oczek i okrążenia na wysokość. Oczywiście wysokość musicie dostosować do Waszego rozmiaru. Ja zrobię tą wysokość na 5 cm, ponieważ planuję mieć 5 cm tego wzoru, a około 10 cm wzoru ściągaczowego ściągającego ten sweter. Dlatego na razie nie robimy żadnych zmniejszeń. Budujemy sobie tą wysokość tutaj na płasko. I jak zrobię to oczywiście pokażę Wam, jak to wyszło i powiem, co dalej.
Ok, zrobiłam sobie dookoła kilka rzędów, tak jak Wam wcześniej wspominałam, to jest około 5-6 cm, w zależności od tego, ile potrzebujecie sobie nadbudować. Ja natomiast będę teraz robiła dosyć wysoki ściągacz, po to, żeby go zawinąć i ładnie się układał na górze. Zdaję sobie sprawę, że mamy tutaj szeroko, ale nie przejmujcie się, teraz sobie dosłownie zawęzimy całą górę. Zatrzymałam się dosłownie w tym samym miejscu, w którym przyczepiałam pierwsze okrążenie, pierwszy rękaw, więc jestem tutaj. I teraz będziemy sobie budować ten ściągacz górny, ale nie będę szła tutaj dookoła, tylko wrócę się i będę szła z tej strony, tylko dlatego, że wzór, który robię, chciałabym, żeby się układał przodem do mnie, takie literki V, zresztą sami zobaczycie, więc żeby to ładnie wyglądało, będę musiała budować ten ściągacz jak gdyby teraz w tą stronę idąc, ale będziemy jak gdyby zaczepiać go tutaj teraz od lewej strony. Ściągacz będziemy robić pionowo, czyli góra, dół. Robimy dosyć długi, ponieważ będziemy go sobie składać na pół i później przyszywać końcówkę w środku, wewnątrz. Oczywiście musicie sobie najpierw zrobić małą próbkę na małą liczbę oczek, żebyście wiedzieli, ile nabrać takich oczek łańcuszka. Ja natomiast już zrobiłam taką próbkę i nabiorę sobie dosłownie 40 oczek łańcuszka i po złożeniu na pół da mi to odpowiednią wysokość, którą potrzebuję. Oczywiście zróbcie na początek nawet tylko 10 do 15 oczek, żeby sprawdzić, jak wygląda wzór, jak się pracuje i ile takich oczek nabrać. Więc tak, jestem tutaj. I teraz zrobimy sobie oczka łańcuszka. Zmieniam szydełko na mniejsze, 3,25, żeby ten ściągacz jeszcze się zawęził. Oczywiście nie jest to konieczne, ale jeśli macie takie szydełko, to można tak zrobić. I teraz co robimy? Wpinam sobie znacznik tutaj w to ostatnie oczko, żeby mi się nie zgubiło. I robię 40 oczek łańcuszka. Czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zrobiłam łańcuszek z 40 oczek. Dodatkowo na końcu robię jeszcze jedno jako oczko brzegowe i będę tak samo jak na początku pracowała na tylnej pętelce łańcuszka od drugiego oczka. Robimy oczka ścisłe z narzutem, czyli wykonujemy narzut na szydełko, pobieramy pętelkę z drugiego oczka, przeciągamy włóczkę i uwaga, od razu również przeciągamy przez dwie pętelki. Tutaj warto sobie wpiąć znacznik w pierwsze oczko, żebyśmy się nie pomylili. I dalej robimy do końca tak samo, czyli narzut, pobieram kolejną pętelkę z łańcuszka, przeciągam włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. Narzut, pobieram i tutaj. I teraz taka mała uwaga, ja przeciągam szydełko tutaj od zewnętrznej strony, ale również można przeciągać tutaj, przytrzymując sobie kciukiem od wewnętrznej. Nie ma to znaczenia, kwestia wygody, jak kto woli. Wzór wyjdzie tak samo. Ja po prostu się nauczyłam w ten sposób, jest mi szybciej. Dobrze, przerabiamy oczka ścisłe z narzutem do samego końca. Ok, jestem już prawie na końcu. Zostało mi do zrobienia dosłownie ostatnie oczko. Tu mam zaczepiony marker, żebym wiedziała, które oczko jest ze wzoru. Natomiast ostatnie oczko jest tutaj tak schowane, ma taką pętelkę. Również trzeba przerobić. Oczywiście upewnijcie się, że macie 40 oczek bądź liczbę, którą sobie wybraliście. I teraz, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, nie będę pracowała tutaj z tej strony, tylko wracam i pracuję na tej stronie, po to, żeby wzór ładnie wyglądał. Sami zobaczycie z przodu, wtedy będziemy mieć takie ładne litery V, natomiast z tyłu troszeczkę do góry nogami będą te litery. Dlatego, żeby wyglądało to tak ładnie, lepiej teraz odwrócić całą nasz sweter, jak gdyby już się oddalam, na tą stronę, czyli tak, jak gdyby będziemy zaczepiać o lewą stronę, jak gdyby wracamy tutaj w miejscu, gdzie jest nasz znacznik, czyli tak. W tym momencie jestem na lewej stronie i zaczynam z powrotem od tego samego miejsca. Już się przybliżam. Czyli będziemy teraz zaczepiać o ten łańcuszek z tej strony. Czyli zawsze będziemy zaczepiać o łańcuszek na lewej stronie. Już Wam pokazuję. Czyli tak, wypinam znacznik i tutaj na początku zaczepiamy o jedno oczko i o drugie oczko. Wyjątkowo zaczepię też o to oczko, żeby tutaj po prostu nie było takiej dziury. Natomiast za każdym razem zaczepiamy o dwa wolne oczka. Czyli tak, raz
Robię po prostu oczko ścisłe, czyli przeciągam włóczkę przez jedno i przez drugie oczko. I mam 2. I teraz wracamy do góry, wykonując dosłownie ten sam ścieg, czyli przekładam sobie tutaj włóczkę i wykonuję ten sam ścieg, z tym, że pamiętajcie, że te 2 oczka ścisłe nie wchodzą do wzoru, natomiast je i tak byłoby ciężko przerobić, bo one są po prostu bardzo ściśnięte. Wielkie oczko, to przerobienie jest dosłownie zaraz tutaj, więc ja wiem, że mam je do przerobienia. Natomiast jeżeli macie problem z odróżnieniem, które to jest oczko, to warto sobie za każdym razem znaczyć zarówno początkowe, jak i końcowe, wtedy będzie naprawdę prościej. Dobrze, czyli tutaj też wykonujemy oczka ścisłe z narzutem, też tutaj tym razem w tylną pętelkę. Czyli za każdym razem wybieramy tylną pętelkę łańcuszka. Zobaczcie. Wcześniej oczywiście robiliśmy oczka ścisłe na łańcuszku, więc one wyglądały trochę inaczej. Natomiast teraz patrzymy, gdzie jest oczko łańcuszka, wbijamy się tylko w tylną pętelkę i robimy to samo. Czyli jak gdyby ja teraz jestem tutaj, wracam w tą stronę i w tą stronę budujemy ściągacz. Natomiast tę pracę trzeba sobie po prostu tak odwracać, żeby było Wam wygodniej pracować. Dobrze, zrobię sobie do końca i pokażę Wam jak na końcu. Ok, i jestem na końcu, zostało mi do przerobienia ostatnie oczko i to ostatnie oczko zabieram całe, czyli wkładam szydełko zarówno w przednią, jak i tylną pętelkę i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. Zrobione. Wypinam marker, oczko do góry, odwracam łańcuszek, odwracajmy zawsze tą samą stronę, Waszą ulubioną. I idziemy dalej, czyli narzut i znowu wybieramy tylną pętelkę od łańcuszka. Teraz ten łańcuszek jest bardziej widoczny. Wpinamy się w tylną, przekładamy i przekładamy przez 2. I znowu znaczymy sobie pierwszą pętelkę, żeby się nie pogubić, jest to wygodniejsze. I przerabiamy do końca znowu oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Dobrze, ja przejdę znowu do tego momentu i znowu jestem tutaj przy moim swetrze, przy moim dekolcie i teraz zobaczcie, mam zaznaczone ostatnie oczko jeszcze do przerobienia. Ono lubi się chować, więc jeśli macie problem z odnalezieniem tego oczka, lepiej sobie za każdym razem je znaczyć, będzie prościej i nie pogubimy oczek. Natomiast tutaj też wpinam się w tylną pętelkę, żeby była kontynuacja wzoru. W całe oczko wbijam się tylko tutaj przy brzegu. Dobrze. I tak jak wcześniej wspominałam, powinniśmy zaczepiać na lewej stronie. Jestem na lewej stronie i zaczepiamy ten cały łańcuszek, robiąc 2 oczka ścisłe w 2 wolnych miejscach. Czyli zobaczcie, to oczko mam zajęte, więc pobieram następne, przeciągam, a zanim to zrobicie, można sobie jeszcze wpiąć znacznik w ostatnie oczko ze wzoru, żeby było Wam prościej rozpoznać, które to oczko. Ale jak już dojdziecie do wprawy, to nie będzie to konieczne. I raz, i znowu drugie pobieram i 2, czyli robimy 2 oczka ścisłe. I znowu odwracamy w taki sam sposób. Jesteśmy tutaj, widzimy, które oczko jest teraz do przerobienia, czyli te 2 pomijamy, bo nawet się ich nie da przerobić. I dalej pracujemy tym samym wzorem, czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli robienie tego ściągacza polega tylko na tym, że wykonujemy daną liczbę oczek łańcuszka i pracujemy oczkami ścisłymi z narzutem w tylną pętelkę. Natomiast za każdym razem zaczepiamy tutaj ten łańcuszek o 2 oczka ścisłe, wolne oczko ścisłe, czyli pracujemy góra, dół, zaczepiamy, zwracamy, góra, zaczepiamy. Tutaj na końcu robimy ostatnią pełną pętelkę, a tutaj staramy się patrzeć, żeby nie pominąć żadnego oczka, żeby ściągacz się nie obniżał, nie był mniejszy, więc robimy wszystko tak samo. No i zobaczcie, jak teraz sobie przerobicie już kilka rzędów, sami zauważycie, że te oczka na tej prawej stronie, ja jestem teraz na prawej, mają taką fajną literkę w tą stronę V i one tak ładnie się układają. Natomiast z tej drugiej strony one są odwrotnie, są tak do góry.
dzióbek jest do góry. Oczywiście to nie jest coś brzydkiego, tylko mi się osobiście podoba ta strona, dlatego musiałam zamiast kontynuować dalej okrążenie, musiałam się wrócić i robić w odwrotnej kolejności. Oczywiście to jest tylko moja kwestia, co mi się podoba. Wy możecie zamiast wracać, robić dalej przyłączenia na prawej stronie, wszystko jedno, po prostu mi się to bardziej podoba. Dobrze, robimy, słuchajcie, tak cały czas dookoła, czyli mamy do przerobienia dosłownie naprawdę spory kawałek, ponieważ musimy przejść przez zarówno panel przedni, jak i tutaj rękawy i panel tylny i z powrotem rękawy. I ja, jak dojdę tutaj, to oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda. Natomiast zanim zrobicie docelową długość tego łańcuszka, warto zrobić krótszą, sprawdzić, czy jest odpowiednia, żeby się nie napracować niepotrzebnie. Ja po to robię tutaj taki długi ten łańcuszek, że chcę, żeby był zgięty na pół, wtedy będzie ładnie wyglądał z tej strony, natomiast później po prostu tą część od zewnątrz sobie przyszyję. I mniej więcej tak to będzie wyglądało. To ta docelowa wysokość jest u mnie tyle. Na razie jeszcze to nie jest docelowe, bo wiadomo, to po wypraniu może się rozszerzyć. Natomiast takie 15 cm uzyskałam to, co chciałam uzyskać. Dobra, robię dalej i zaraz powiem, co następne. I ja już skończyłam cały mój ściągacz. Jest trochę pracy z nim, ale warto. Tak wygląda po ściągnięciu tutaj całych tych nadmiaru oczek. Takie robią się fajne właśnie marszczenia, które bardzo fajnie wyglądają później, gdy ubierzemy ten sweter. I zobaczcie, ja, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, robiłam cały czas tak samo, czyli zaczepiałam o 2 oczka i uzyskałam dokładnie to, co tutaj widać. Natomiast doszłam już tutaj do tego momentu. Tutaj oczywiście zabieramy tyle, ile Wam zostaje. Jeżeli zostało Wam 3, można zabrać 3 oczka, bądź jedno, to jedno. Bądź może Wam się uda i będą 2. Nie ma znaczenia, ważne, żeby to było w miarę blisko, żeby można było zszyć. I tutaj kończymy sobie na górze po to, żeby ułożyć teraz sweterek w taki sposób, żeby prawą stronę przyłożyć do prawej i wykonać szycie na lewej stronie. Czyli w tym momencie ta część jest u mnie na lewej stronie i zszyjemy sobie razem tę część, żeby ładnie wyglądała. I żeby ten szef wyglądał prawie niezauważalnie, to zrobimy sobie go w taki sposób, że robimy oczko do góry. I teraz patrzymy tutaj od środka, jak biegnie wzór. Tu biegnie ładny cały łańcuszek, więc mogę pobierać całe oczko, tak, żeby nie naruszyć tego łańcuszka tutaj, więc tutaj po prostu pobieram całe oczko, wbijam sobie już szydełkiem. Natomiast tutaj patrzymy sobie mniej więcej, o, tu jest ostatni taki gruby łańcuszek, więc chciałabym, żeby on był, więc z tej strony pobiorę tylko tylną pętelkę, natomiast początkowa tutaj musimy znaleźć pierwszą pętelkę. O, można wziąć ją całą, żeby po prostu łączenie było stabilniejsze. Więc na razie wezmę jak gdyby całe oczko łańcuszka, czyli z każdej strony biorę całe oczko łańcuszka, przeciągam i robię oczko ścisłe. Natomiast teraz tutaj biorę całe oczko łańcuszka. Pamiętajcie, żeby patrzeć z góry na oczko łańcuszka, a tutaj wybiorę tylko tylną pętelkę. Czyli patrzę, gdzie jest mniej więcej tylna pętelka. Znowu patrzę z góry, wiem, że jest to bardzo mało widoczne, ale jak będziecie mieć swój sweterek, to zauważycie, że warto sobie zostawić ściek, który jest tutaj. O, ten taki łańcuszek. I żeby zostawić ten łańcuszek, ten tutaj, to muszę poszukać takiej tutaj tylnej pętelki z tego łańcuszka. Oczywiście nie jest to konieczne, jeżeli nie widzicie tej pętelki, można używać całych pętelek, po prostu wtedy ten szef może będzie troszeczkę inaczej wyglądał. I zszywamy sobie tak do końca oczkami ścisłymi. Pobieram tutaj z jednej strony całe oczko, a z drugiej tylną pętelkę od łańcuszka. Oczywiście, tak jak mówię, niestety robię w takim kolorku, którym być może nie jest do końca dobrze widoczne, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. I tak zszywamy sobie do samego końca. Tutaj z tej strony właśnie dzięki temu wyjdzie mi kontynuacja wzoru, będzie to ładnie wyglądało. I spotykamy się, jak dojdę tutaj do tej części. Dobrze, słuchajcie, zszyłam sobie do końca. Dzięki temu mam tutaj bardzo mało widoczny szef, więc polecam się pomęczyć i poznajdować te pętelki. Następnie tutaj, ponieważ już mam resztkę włóczki, przekładam
i sobie mocno zaciskam. Natomiast nie odcinam włóczki, ponieważ, tak jak Wam wcześniej wspominałam, robię tunel, czyli tak naprawdę to, co tutaj zrobiliśmy, będzie składane teraz na pół. Oczywiście możecie przymierzyć i zobaczyć, może akurat Wam pasuje taka wielkość, długość i chcecie ją zostawić, wtedy nie możecie tak zostawić. Natomiast mi przeszkadzają te falowane brzegi, więc postanowiłam, że będę zawijała. I teraz oczywiście od Was zależy, w którym momencie chcecie sobie zawinąć tutaj ten tunel, ale ja zrobię mniej więcej tego tak w połowie. Wtedy będzie dobrze na mnie leżał, gdy zamknę do środka, zawinę w taki sposób mniej więcej w połowie, wtedy mamy taki bardzo ładny brzeg. Oczywiście do tego tunelu można włożyć gumkę, jeżeli uznacie, że jest jeszcze za szeroki, jak najbardziej nadaje się taka szeroka gumka i wtedy na pewno będzie lepiej trzymał sweter, ale to już oczywiście zależy od Was. Ja natomiast pokażę Wam jeszcze po prostu, jak tutaj to można zszyć. Oczywiście warto sobie iść po kolei, czyli rzędami, żeby się nie okazało, że coś jest nierówno, czyli tak naprawdę można robić to w taki sposób, że wpinam sobie szydełko w miejscu, gdzie miałam tutaj ten szef, dokładnie na tym samym poziomie i również mam tutaj dalej tą włóczkę, więc mniej więcej tu, gdzie będę zahaczała, bijam się tutaj w taki sposób i robię, przekładam i robię oczko ścisłe. No, musi mi oczywiście przejść. Ok, przeszło. Następnie właśnie rząd po rzędzie będę starała się mniej więcej w tym samym miejscu wbijać i będę to robiła w taki sposób, czyli tak, po kolei każde oczko będę tutaj tego łańcuszka zabierała. Zobaczcie, wbijam sobie szydełko w środek tutaj tego oczka, tego rzędu i wyszukuję pierwsze oczko tutaj od środka. Dosłownie tutaj mam oczko i również przekładam. Robię w miarę luźno, żeby nie zaciskać za bardzo. I znowu kolejny rząd łańcuszków, wbijam się mniej więcej tu lub tu, to wszystko jedno. I kolejny rząd łańcuszków tutaj w środku, z tym, że staram się właśnie pobrać, zobaczcie, tu mamy takie właśnie te łańcuszki od strony wewnętrznej i pobieram dosłownie jakąś dowolną pętelkę i robię oczko ścisłe. Znowu bardzo luźno, żeby się zbytnio nie zaciągnęło. I tak po kolei przerabiam rząd po rzędzie, wybierając raz pętelkę z tej strony, tutaj, może się trochę oddalę, czyli zobaczcie, raz z tej strony, raz tutaj wewnętrznej strony i robię oczka ścisłe. Tak, żeby po prostu też w miarę tutaj to ładnie wyglądało, żeby nie przechodziła włóczka i żeby się w miarę nie zaciskało. Musimy zrobić tak dookoła, dojdę do tego momentu i powiem, co dalej. Ok, przeszłam sobie dookoła. Pamiętajcie, że jeżeli zrobicie zbyt ciasno tutaj, może się okazać, że za bardzo sobie ściaśnicie. Dlatego ja na przykład zrobiłam sobie tutaj takie duże oczko łańcuszka, oczka ścisłe, żeby po prostu zbytnio jeszcze nie zawęzić. Oczywiście sobie już odcinamy włóczkę, łączymy tutaj oczkiem ścisłym i zamykamy. I oczywiście, jeżeli wcześniej zadecydowaliście, że wstawiacie gumkę, no to trzeba wcześniej ją wstawić. Ja nie wstawiam, dla mnie dobrze leży, nie potrzebuję. W zasadzie, słuchajcie, sweterek byłby gotowy, ponieważ ja już nie mam włóczki, żeby zrobić sobie ściągacz i postanowiłam, że jednak go nie będę robić. Jedynie, co można jeszcze zrobić, jeżeli nie robicie ściągacza, to obrębić sobie tutaj tą krawędź. I ja postanowiłam, że zrobię sobie takie delikatne obrębienie, ponieważ nie potrzebuję tutaj ściągacza, moje rękawy miały być troszeczkę krótsze. I oczywiście nie jest to konieczne, możecie zrobić w dowolny sposób, ale pokażę Wam, jak ja to zrobiłam. I tutaj pamiętacie, że robiliśmy pierwszy rząd półsłupków nawijanych, zanim zaczęliśmy taki wzór główny, więc wbijam się w dowolne miejsce tutaj pomiędzy, tutaj akurat mam, o właśnie ten sznureczek, więc może tutaj się wbije. Dosłownie będę się wbijała pomiędzy tymi półsłupkami w te miejsca. Czyli tak, wbijam się w jakieś pierwsze miejsce, doczepię sobie włóczkę, czyli zrobię supełek podstawowy, doczepiam włóczkę, robię oczko ścisłe i teraz będę robiła sobie oczka ścisłe z narzutem, ale z podwójnym narzutem. Zobaczcie, czyli robię narzut, wbijam się pomiędzy półsłupki, pobieram. Jeszcze raz robię narzut, wbijam się pomiędzy półsłupki, pobieram i teraz to jedno oczko muszę przełożyć przez wszystkie pętelki w taki sposób i znowu
robię narzut, wbijam się w kolejne miejsca, robię narzut w kolejne i to oczko przez te wszystkie pętelki. Oczywiście nie zawsze się uda, dlatego może to nie jest jakiś super fajny pomysł, ale może akurat przejdzie. I jeszcze raz tak samo, czyli jak gdyby z takim podwójnym narzutem. I tak, słuchajcie, robię sobie dookoła, robię to na rękawach. Nie wiem, czy starczy mi na dół, ale też można zrobić coś takiego na dolnym ściągaczu. Czyli zupełnie pomiędzy tymi półsłupkami się wbijam i robię takie po prostu bąbelkowe wykończenie. Może na razie nie jest to zbyt równe, ponieważ się spieszę i chcę to w miarę szybko pokazać, żeby film nie był zbyt długi, ale oczywiście trzeba to zrobić w miarę starannie i dokładnie. I tak robię dookoła, tak samo można zrobić na dolnym tutaj ściągaczu. Oczywiście możecie też zrobić w dowolny inny sposób. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja w zasadzie mam już tyle tylko do pokazania, już więcej nie mam żadnych pomysłów. Oczywiście Wy możecie wprowadzać swoje ulepszenia. Mam nadzieję, że taki sweter, sukienka, tunika Wam się podoba. Proszę dajcie znać w komentarzach koniecznie, co sądzicie o takim swetrze i czy sobie kiedyś planujecie go zrobić. No i oczywiście serdecznie zapraszam do opisu, w którym znajdują się linki, gdzie można znaleźć włóczki, w których sklepach. Ja bardzo Wam dziękuję za korzystanie z tego linku, ponieważ dzięki temu wspieracie mój kanał. Także serdecznie dziękuję, do zobaczenia, pa pa!